Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Paranormalne zjawiska często mają miejsce wtedy, gdy kompletnie się ich nie spodziewamy. Czasami są to zjawiska subtelne, takie jak nieznacznie poruszające się przedmioty czy tajemnicze postacie przenikające w ciemności, ale zdarzają się też momenty, gdy spotykają nas zjawiska znacznie silniejsze. Zjawiska takie, za które odpowiedzialna jest jakaś tajemnicza zła istota. Zjawiska takie jak te, które udało się zarejestrować na jedną z kamer monitoringu w restauracji, której lokacji nie znamy. Niczego nie spodziewająca się kelnerka podczas wykonywania swojej pracy nagle zostaje pociągnięta z ogromną siłą za włosy. Problem polega na tym, że nigdzie nie widać źródła tej tajemniczej siły. Niestety o samym nagraniu tak naprawdę nic nie wiadomo, do tego urywa się nagle zaraz po niespodziewanym ataku. Nie wiadomo, czy kobieta odniosła jakieś mocniejsze obrażenia, ani czy na tym nietypowa sytuacja się skończyła, ale na pewno będę miał oczy otwarte i być może któregoś razu uda mi się natrafić na jakieś konkretne informacje. Kolejna ciężka do wyjaśnienia sytuacja, której się przyjrzymy, miała miejsce podczas internetowej rozmowy grupy przyjaciół. Bring some people in. I understand what you're saying though. The Nets is kind of a different thing. They blew everything up to bring in some superstars, but y'all already got RJ Brunson. Y'all got Josh Hart. I think y'all need to build off of those two people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. Junebug, Run it chill back. out. I gotta I'm run alone. it back. Hey, I didn't see it. I didn't see lights. anything, man. I was looking at I the Turn on the lights. W pewnym momencie rozmowy w oknie Chrisa możemy zauważyć ciemną, rozmywającą się postać przechodzącą zaraz za nim. I cokolwiek to było, chwilę później zbliża się jeszcze bardziej, a zaraz po tym kompletnie rozmywa się w powietrzu. Co ciekawe, mężczyzna wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. Obraca się, patrzy dookoła, jakby poczuł coś dziwnego i szuka źródła, ale nie był w stanie zobaczyć tego, co widzieli pozostali i my dzięki nagraniu. Zupełnie tak, jakby tajemnicza postać widoczna była tylko i wyłącznie na kamerze. Czym więc mogło być to, co udało się uchwycić? Duchem, a może nawet jednym ze sławnych ludzi cienia? A może jednak był to tylko zwykły błąd kamery? Ale znowu, jeśli tak, to jak wytłumaczyć reakcję mężczyzny? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Kolejne nagranie pochodzi z nieznanego źródła i niestety nie dysponuje żadnymi informacjami na jego temat. Nagranie jest jednak niezmiernie ciekawe, dlatego że przedstawia moment spirytystycznego seansu, podczas którego grupa przyjaciół prawdopodobnie stara się nawiązać kontakt z duchami. I jak już możecie się domyślić, jak to często z takimi seansami bywa, wygląda na to, że zabawa nie skończyła się za dobrze. Abuelo, ya que estás acá en este cuarto, decinos, ¿dónde escondiste la plata? ¿Dónde escondiste la plata, abuelo? Dale, Lucas, en serio, estoy parado. Dale, subo, para todo. No puedo más, pero así no puedo más. ¿Qué pasa? Sofi. Gdy Sophie, kobieta prowadząca sesję, raz po raz kierowała swoje słowa w stronę duchów, w pewnym momencie stojące nieopodal meble zaczęły się trząść za sprawą niewidzialnej siły. Najgorsze jednak było to, że niemal w tym samym momencie Sophie zdaje się wchodzić w jakiś trans, zupełnie tak jakby to, z czym się skontaktowali, próbowało zawładnąć jej ciałem, a być może zrobić jej krzywdę. Niestety nagranie nagle się urywa, a my nie mamy szans dowiedzieć się, co działo się dalej. Bardzo długo szukałem jakichkolwiek informacji na temat nagrania w internecie, ale nie byłem w stanie znaleźć nawet najmniejszej wzmianki. Niestety, o tym jak rozwinęła się sytuacja, możemy się jedynie domyślać.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy niejednokrotnie widzieliśmy bardzo interesujące nagrania, gdzie osoba na nich widoczna zdawała się rozmawiać, a nawet wchodzić w interakcję z czymś, czego nikt inny nie mógł zobaczyć, ani człowiek, ani czujne oko kamery. Wpadło mi w ręce jeszcze jedno nagranie takiego typu, tym razem jednak pochodzi z miejsca, które naprawdę może być nawiedzone. Nagranie pochodzi ze szpitala. Analogicznie do nagrań, które widzieliśmy w przeszłości, mężczyzna znajdujący się na szpitalnym korytarzu zdaje się rozmawiać z kimś, kogo nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Mocno gestykuluje, zupełnie tak jakby starał się wskazać komuś drogę. Na początku myślałem, że ktoś po prostu znajduje się poza kadrem kamery, ale to niemożliwe, bo naprzeciwko mężczyzny znajduje się jedynie ściana. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób wyjaśnić, ale sam fakt, że takich sytuacji ma miejsce coraz więcej, jest dość niepokojący. To wygląda jakby nagle coś się zmieniło i pojawił się nowy rodzaj tajemniczych istot. Musimy nagrania tego typu bardzo uważnie analizować i być może z czasem dowiemy się czegoś więcej. Kolejne nagranie pochodzi z Francji i jak możecie się domyślić po tytule, przedstawia bardzo silną aktywność poltergeista. Zobaczcie sami. Oh, Olivier, arrête! T'es vraiment fatigant, là. Je vais appeler maman. Olivier? Oli? Olivier? Oli? Ah! Oli? C'est vraiment pas drôle, là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman! 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 Oli! Autorką nagrania jest prawdopodobnie córka właścicieli mieszkania. Nie ma więc co się dziwić, że brzmi naprawdę na przerażoną. I to właśnie to nadaje całej sytuacji jeszcze większej dozy autentyczności. Ale to zresztą naturalne, bo przecież każdy z nas byłby przerażony, gdyby w naszym domu nagle zaczęły poruszać się rzeczy, które ruszać się nie powinny. Zanim przejdziemy do segmentu o nagraniu od widza, rzucimy jeszcze okiem na jedno krótkie, ale bardzo ciekawe nagranie pochodzące z Rosji. Ciekawe szczególnie dla miłośników tajemniczych kryptyd. Mężczyzna przebywając w samym środku lasu, prawdopodobnie na polowaniu, oczekując na zwierzynę, napotkał na swojej drodze coś, czego ani trochę się nie spodziewał. Серега, что это? Серега, да ну, Серега. Серега, ну. Niestety nagranie raz, że jest bardzo krótkie, to przestraszony mężczyzna rzucał kamerą na wszystkie strony i nie ma mowy o stabilnym obrazie. Niemniej jesteśmy w stanie dość dokładnie dojrzeć znacznie większą od człowieka, bardzo owłosioną istotę, jak gdyby nigdy nic przechadzającą się po lesie. Autor nagrania uważa, że tego dnia udało mu się spotkać prawdziwą wielką stopę i to w zasadzie możliwe, szczególnie gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak wiele podobnych nagrań napłynęło do internetu prosto z górskich regionów Rosji. Istnieje duża szansa na to, że słynny Bigfoot nie jest wcale kryptydą spotykaną jedynie na terenie Stanów, a to krótkie nagranie jest jednym z wielu dowodów. A teraz zapowiedziane wcześniej niesamowicie ciekawe nagranie podesłane przez jednego z widzów. Rodzice Jacka, bo to oni są autorami nagrania, podczas swoich wakacji nocowali w pensjonacie, w którym przypadkowo znalazł się również polski egzorcysta pracujący w Brazylii. Pewnego wieczoru, jak to zwykle na wczasach bywa, wszyscy wspólnie usiedli i prowadzili luźne rozmowy. W końcu temat siłą rzeczy zszedł na temat wiary, a ostatecznie egzorcysta zgodził się nieco opowiedzieć o swoich konfrontacjach z demonami.
Wszystko, co opowiada, jest naprawdę ciekawe, szczególnie, że pochodzi z pierwszej linii frontu, ale Jacek zaznaczył nam jeden konkretny moment, który chciał nam wszystkim pokazać. Gdy ksiądz egzorcysta opowiadał o demonach już dobrych kilka minut, na nagraniu udało się zarejestrować coś podejrzanego. Zobaczcie sami. Doskonale po portugalsku odpowiadam. Po egzorcyzmie mówię mu też po polsku. O co? Co? Nic po polsku nie rozumiem. To znaczy, że jest inna osobowość. No i tutaj potem, bo to jest psychologiczne, bo to jest choroba psychiczna, czy coś. Nie. To jest większa inteligencja od nas. Innym razem jeszcze, to już mi naprawdę te były ciarki przeszły po mnie. Dlatego, że gdy wyrzucałem szatana, Brazylia jest w moich rękach. Ta jak się to po polsku nazywa, te tasiemcowe filmy takie, telenowele, nie? Ta telenowela jest moja! Wszyscy mnie uwielbiają! Ja to zrobię co chcę! Czy słyszeliście tajemnicze EVP, o którym wspominał w mailu Jacek? W pewnym momencie na nagraniu możemy usłyszeć dość dobrze słyszalne warknięcie. To już mi naprawdę te były ciarki przeszły po mnie. Problem polega na tym, że nie było tam żadnych zwierząt, ani nawet pojazdów, które mogłyby takie warknięcie przypominać. Ale nawet jeśli założymy, że to mógł być zwykły przypadek, to zaledwie kilka sekund później kamera, która do tej pory nagrywała bez żadnych problemów, nagle zaczyna szwankować, a na samym nagraniu pojawiają się tajemnicze artefakty i przeskoki. Głuche, złowieszcze warknięcie i nagła awaria sprzętu. To przywodzi na myśl tylko jedno: ingerencję czegoś, czego nie widzimy. Zarówno Jacek, jak i ja sam jesteśmy bardzo ciekawi, co sądzicie o tym nagraniu. Czy jest możliwe, żeby historie egzorcysty przyciągnęły coś złego? Czy może jednak to wszystko to nic więcej niż zwykły przypadek? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. W zasadzie to całe nagranie jest ciekawe i myślę, że Jacek nie obrazi się, jak zostawia je wam do posłuchania. Jest dość długie, więc jeśli nie interesuje was to, co do powiedzenia ma egzorcysta, to spokojnie możecie wyłączyć już odcinek. Niestety muszę rozmazać nagranie, żeby zapewnić tym ludziom anonimowość. Rozmazanie każdej pojedynczej twarzy będzie zbyt czasochłonne, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest audio. I jakby co, Jakub prowadzi grupę na Facebooku poświęconą zjawiskom paranormalnym, więc jeśli ktoś z was chce dołączyć, to link znajdziecie w komentarzach. Ode mnie na dzisiaj to tyle i dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć. No miałem kilka takich różnych wypadków i byłem zmuszony do tego, żeby prowadzić egzorcyzmy i prosiłem o to, żeby biskup miejscowy nie upoważnił do tego. Nie można robić egzorcyzmu na swoje konto, dlatego że to jest bardzo niebezpieczne. Nie? Taki jeden z takich wypadków może najprostszy był, nie? Dziewczynka taka 15-letnia mniej więcej. Nie? I nagle trzeba mówić męskim głosem, nie poznawała rodziców i jakaś inna osobowość przemawiała. I mnie wezwali, że tam coś się dzieje. No to w takim wypadku, jeżeli są jakieś takie sytuacje, pierwsze się bada, czy osoba jest zdrowa psychicznie, nie? Czy to nie jest jakaś sprawa jakiejś choroby, to wtedy ja biorę krzyż, albo tutaj i każę trzymać krzyż i ja trzymam rękę tej osoby. I modlę się z nią. Ojcze nasz, zobacz Marię, modlitwy. I tak stopniowo się prowadzi, wyrzekam się szatana, wyrzekam się zła. Jeżeli osoba faktycznie jest uzależniona od złego ducha, to wtedy ręka się otwiera, nie, ja jestem mocniejszy. I tam się zaczyna objawiać, nie? Natomiast jeżeli jest tylko choroba, no to się wyrzeka wszystkiego normalnie i nic się nie dzieje. Natomiast jak jest wpływ jakiejś szatański, to wtedy nie od razu się buntuje i krzyczy, że zaczyna, że nienawidzi tego Pana Boga, nienawidzi tej kobiety, gdy się zaczyna odmówić różaniec. Ciekawe, że szatan nigdy nie mówi po imieniu do Matki Bożej, ale mówi, że nienawidzę tej kobiety, nie? No i to jest nie tylko tam, jest to stwierdziłem też i tutaj. No i w tym wypadku, to trzeba prowadzić ten egzorcyzm i w końcu mówię tak, ja wyjdę, zobaczę co ja zrobię. Ja wtedy byłem nieświadomy tego, trzeba było zabronić w imię Chrystusa, by się mścił, nie? No i potem, no niby wyszedł. Ale dziewczynka poszła do sąsiadów, mówi, że tam jest jej ojciec, tam jest jej matka.
swoich rodziców nie poznawała, nie? No, ja wtedy dzwonię do takiego egzorcysty, który był doświadczony. On mówi, zaczekaj, przeprowadź drugi raz ten egzorcyzm, no i zabroń, żeby w imię Chrystusa, żeby on się nie mścił na nim, nie? No i wtedy zabroniłem i wtedy była już wolna. No dzisiaj mamy taką przyjaźń, dlatego że ona jest wdzięczna za to, że kiedyś się jej pomogło. Pytałem, dlaczego ją zaatakowałeś? Bo ona mnie wołała. Jak to się wołała? A bawiła się w tym z koleżankami, żeby jakiś tam w klubie chodził po kostole, nie? Przez wywołanie duchów, nie? Ona chciała, ja przyszedłem do niej, nie? No ale później była wolna od tego. Ale były takie sytuacje, że czasami trzeba było kilka godzin egzorcyzmu, nie? I osoba była później uwolniona. I jest ciekawe, jest tyle złych duchów, każdy z nich reaguje inaczej. I po prostu aż nie do wiary, że to są różne reakcje, nawet plucie krwią, czy plucie gwoździami, które gdzieś tam tego, no to jest, nie? Tak. No i oczywiście atakuje tego, który prowadzi egzorcyzm, nie? Ty jesteś taki, ty jesteś owaki i to nie jest takie proste. I kiedyś prowadził taki egzorcyzm takiej jednej kobiety i ona, jaka była sytuacja? Ona wyszła za mąż za mężczyznę, który wcześniej miał inną narzeczoną. I ta inna narzeczona wcześniejsza chciała się zemścić na niej. I nosiła do tych kultów spirytystycznych pewne rzeczy, na przykład jakąś pamiątkę i że poświęcała to szatanowi i wręczała jej w prezencie. No i trzeba było to wszystko spalić i wyrzucić, bo od tego była uzależniona też tylko ta akcja złego ducha, nie? No i ja później pytam tak, gdzie się ukrywasz? Ja powiem ci. Ja się nakazuję w imię Chrystusa. Co ty zaczyna tu bluźnić przeciw Chrystusowi, nie? Ja w imię Jego, On cię pokona, cię zwyciężył na krzyżu, nakazuję ci, żebyś powiedział. Tam. Gdzie tam? Tam w rogu, tam. Pod tamtym drzewkiem. Zaczęliśmy tak kopać po tym drzewku, szukać, czy tam coś jest. I wtedy taki śmiech, taki szyderczy. Okłamałem cię, to ale tam nie jestem! Nie. No i tego, no i faktycznie później trzeba dalej to prowadzić. No i tutaj właśnie tu było wiele takich sytuacji. W innym razem znowu miałem z takim lekarzem, który był też opętany. No i w tym jego wypadku to zdobyłem takie dwa doświadczenia. Jedno to z wodą święconą, z wodą święconą na innej kobiecie było. Wziąłem wodę święconą w jednej kieszeni, w takim małym kropidełku żelaznym, nie? Metalowym i do drugiej kieszeni wodę normalną. Ja wiem, tu była woda święcona, a tutaj nieświęcona. Kto z was pozna? Nikt. No jak? A on poznał. Jak rzucałem normalną wodą tego, ja bym po prostu dawał tego kąpiel, nie? Natomiast jak później rzuciłem wodę święconą, od razu, aby woda była gorąca, wrzątek i parzył. No. I teraz powiecie, jak to wytłumaczy psychologicznie? Jak to może? No. Jak może odkryć, jeżeli nikt nas nie odkryje, że to jest woda święcona? I tu jest ciekawa rzecz. Jak się używa wody święconej, na przykład w domach jest, czy w kościele się wychodzi, jest bardzo ważne. Dla nas może, no nie, to jak się pokropił święcy, to nie ma nic tego. Ale on nienawidzi przedmiot poświęcony. Nie? Krzyżyk, czy tego, czy medalik, jak są poświęcone, to on nienawidzi tego. My tego nie odczuwamy, ale on tak. Wicka ta widząca, jak daje świadectwo, to ona właśnie mówi, że Matka Boża mówi, żeby każdy miał przy sobie jakiś poświęcony przedmiot. Czy to krzyżyk, czy medalik. Ja się nigdy nie dostanę na krzyżyk. No to jest potwierdzenie. Żeby się nie rozstawić, żeby mieć zawsze i poświęcone, nie tego się kupi i to się tak używa. Jak jest poświęcone, czyli oddane na cześć Pana Boga, na chwałę Pana Boga i tego. No a z lekarzem to jeszcze wam powiem też taki fakt, że w pewnym momencie ja sobie myślę tak. Zacząłem mówić po polsku. Dawać rozkazy po polsku, pytania po polsku.
I on mi doskonale powiedział po portugalsku. Rozumiem. Tak? Doskonale po portugalsku odpowiadam. Po egzorcyzmie mówię mu tylko polsku. O co? Co? Nic po polsku nie rozumiem. To znaczy, że jest inna osobowość. No i to potem, bo to jest psychologiczne, bo to jest choroba psychiczna, czy coś. Nie. To jest większa inteligencja od nas. Innym razem jeszcze, to już mi naprawdę były ciarki przeszły po mnie, dlatego, że gdy wyrzucałem szatana, Brazylia jest w moich rękach, ta jak się to po polsku nazywa, te tasiemcowe filmy takie, telenowele, nie? Ta telenowela jest moja! Wszyscy mnie uwielbiają! Wiadomo, że mi co chcę! No i co?